A we wszystkim oczywiście obsługa techniczna. Sprawdzałem właśnie, czy jest płyn. Ja zawsze mówię na to wodę. A o tych zbiorniczkach, moi drodzy, to wam jeszcze poopowiadam, bo tam przyszły takie komentarze, że coś zasysa, kurde. Ja wam to wszystko pokażę. Pokażę wam naprawdę tak na spokojnie. To nic nie ma zasysać. To nic nie poziomuje, także... Ale ja wam to wszystko wytłumaczę, bo wiecie, widzę, są niewierni Tomasze. Dobra, zasysa to ja piwo w niedzielę, jak się resetuje, no. Obsługa jest, oliwa jest. To jest. Dobra, co dziś robimy? Moi drodzy, sobota, dzień taki deszczowy, ale to dobrze. Już mamy pościnane grykę i teraz zostaje nam tylko wszystko to stalerzowanie, czyli nasze te żniwa. Żniwa takie, wiecie, inne jak co roku, bo zawsze kosimy. W tym roku skosiliśmy tylko owies, a cała gryka poszła na przemiał. Ciągnik brudny, kiedy ta myjka będzie? Zacierany jak dzika świnia, no. Kiedy ja przejdę na emeryturę? Dobra. Jak mi ktoś powie, że te kule są takie cudowne, to też trzeba równo podjechać, to nie jest takie proste. Przyniosę jakąś szpatułkę tutaj, bo co się stało? Jak stał w tej ziemi, jak to u mnie jest, bo to rzeczywiście powinno być wysypane jakimś kamieniem, żeby to na jakimś tam kamyczkach, na jakimś gruzie stał lub na betonie. Ta część mi zardzewiała i tutaj tak się przylepia. Co jakiś czas muszę to odlepiać, chociaż tutaj też można było wyregulować tymi językami, ale już nic nie będę regulował, tam mam chyba 1,5 hektara i tutaj 2 hektary do talerzowania, także to nie jest dużo. Także nic tu nie będę regulował, bo to nic nie widzę. Trzeba pierwsze umyć, a później wyregulować, no. Także spotkamy się w polu. Dobra, jedziemy. Tam troszkę obrobiliśmy koło tytoniu, tam koło domu. No i teraz tutaj zbliżamy się do tej gryki, tam gdzie no w sumie największa chyba działka moja jest. Także już u nas po żniwach wszystko wykoszone. Teraz właśnie jest fajna pogoda, bo poszło trochę deszczy. Chociaż mięciutko jest. Talerzowanie przy bardzo takiej zwięzłej i suchej ziemi to nic nie daje. No, ja tu część zrobiłem. Tutaj tej gryki zaraz wyjdę, zobaczymy. O, tutaj tytoń jest do zrywania jeszcze. No i tutaj, o, także tu nam zostało to i to tylko. Tam koło domu już zerwane jest. No. A tu wszystko ściąłem. O, zaraz wam pokażę, jak ta gryka zaraz będzie rosła. O, tak, tu bliziutko tutaj damy. Cyk, zgasimy zaraz ciągnik, bo szkoda ropy. Ta gryka od razu była robiona na poplon. Ja to zgaszę, miałem zgasić. Będzie lepiej rozmawiać z wami. Tak wygląda ścięta. Spróbujemy to troszkę użyźnić. Nie zebraliśmy żadnego plonu, ale spróbujemy to jakoś troszeczkę użyźnić. Zobaczymy, co będzie. Posypiemy tu troszkę. Przed zimą tutaj myślę dać trochę wapna. No i powiem szczerze, że nie mam na ten rok scenariuszu, co tu posiać, posadzić. Posiać, bo posadzić to już się tak u mnie nie da. Tytoń też jest taką ograniczoną, no bo gospodarstwo nie jest duże. Też nie można tytoniu posadzić nie wiadomo ile. Chociaż można by było, ale no też nie zawsze to się opłaca. Także ja tu troszkę poodczyszczę go, bo jak już mówiłem, on stał w ziemi. Znaczy no w ziemi, może nie stał w ziemi, tylko mi się troszkę to poprzelepiało. No i tutaj mi tak troszkę podrdzewiał i tak się tu nalepiał. Tu u góry wszystko jest ładnie czyste, ale tu jest, tak to jest. Mam chęć po prostu tam usypać, tam gdzie maszyny są, mam chęć usypać jakiegoś gruzu, wiecie, żeby to nie stało na ziemi, żeby to nie wbijało się w ziemi. Czy mi się to uda, czy będzie czas na to, to też ale najlepiej by było jakoś ułożyć jakieś kostko czy coś. Wiecie, no taki park maszynowy stworzyć. Oczywiście przed przystąpieniem do pracy ja to wszystko nasmarowałem, a to się wszystko umyje i faktycznie tutaj trzeba będzie te języki tak ładnie zrobić, żeby tutaj wycierały się. Dobra, jaki efekt jest pracy w gryce? Gryka jest fajną rośliną, która ładnie użyźnia glebę. Przejechałem to tylko raz i taki jest efekt. I tutaj to zejdzie, wszystka ta gryka zejdzie, bo to dość ładna była. Nawet już widać gdzie schodzi. Prawda? Także tutaj na drugi rok na pewno nie będzie tytoniu, bo tutaj jest troszkę nam się zglinizna twardzikowa rzuciła. To jest fajne pole, tytoniowe bym powiedział, ale musimy odstawić na 2 lata, co najmniej 2 lata. Na drugi rok posadzimy tam i tu też może nawet zrobimy poplon, czyli posiejemy żyto na przeoranie.
Naprawdę nie mam pomysłu, co to posiać. Nie mam pomysłu. W komentarzach piszą jakieś soje, nie soje. A tutaj mamy bagno. No, tu można się napić wody czy coś, ekosystem. No. Nigdy tutaj nie stało, nigdy. Przez te swoje 30 lat, co tutaj, 20 lat, 25 lat, to co uprawiam pole, to nigdy wody tu nie było. W sumie objeżdżam już drugi raz. Pierwszy raz objechałem, wiecie, tutaj od tytoniu, tutaj od tej miedzy, to trzeba jakoś tak w miarę równo zrobić, żeby tam miedzy nie uszkodzić. U nas miedzy są dość szerokie, także zasuwam tutaj pozycja A, tu trójka, no i jakieś 2100 obrotów. No, nie wiem jaka to jest prędkość, gdzieś tam sobie później odczytam, bo już książkę mam do ciągnika, także już będę mógł nawet określić, jaką szybkością żebym jechał. Do tej pory nie było. No. Także tutaj jak się mówi, męczymy to gryczysko. Gryczysko? Może i gryczysko. No. Powiem, że troszkę popadało u nas, to fajnie jest robić i to jest, może niektórzy się pośpieszyli, no ale było za sucho, było za sucho. Także zrobimy jakiś poprzeczniak. Zresztą ja kiedyś to tutaj uprawiałem do samego końca, ale z tego względu, że tutaj jak idzie taki solidny deszcz, to woda idzie do sąsiada, także ja tu chcę to po prostu zrobić takie... Powiem tak, że tutaj jest taki ciężki kawałek, ten pagórek jest ciężki, bo no zawsze po takich intensywnych deszczach trudno uprawić. Dzisiaj mówię, fajna pogoda, troszkę słoneczko teraz wyszło, no i super. Rano padał deszcz, a teraz słoneczko, także zróżnicowane jest. To jest też pole tytoniowe, no. Jakby nie było pole tytoniowe, to bym nie uprawiał tytoniu. No. Dobrze, także tu jedziemy, jak to się mówi, będzie do zastanowienia przez... No na pewno nic nie będę siał na zimę, zoram tylko. Sypię wapna i zoram. Bo ogólnie to nie jest sztuką taką, żeby dokładać, żeby sprzedać tytoń i dokładać pieniądze do innej uprawy. To nie na tym rzecz polega, bo ja bym chciał, żeby każda uprawa się mniej więcej sama chociaż wyszła na zero, bo do tej pory tak było, że te uprawy wychodziły mi na zero, a z tytoniu czerpałem zysk. Tutaj nie ma plonu na zboża. No, to zboża tak nie plonują. Ewentualnie można by było groch, nie, fasolę posiać. No, ale fasola jednak przy fasoli troszkę roboty jest. No. Ta uprawa fasoli nie jest dla mnie taka atrakcyjna, bo w tym samym czasie muszę uprawiać tytoń, no bo jeszcze nie jest skoczony, wiecie, no i tak mam ten jeden dzień, który bym chciał, który muszę coś zrobić przy domu, musiałbym poświęcić na te fasole. No właśnie sąsiad ściął, seknie mu, no też jak zwykle pogoda nie dopisuje, jak zwykle, no. Ale dobra, jakoś to zgiełdamy może, coś się zastanowimy jeszcze, zobaczymy co wyjdzie, no. Ładnie to przykrywa, ale co zauważyłem? Troszkę mi wyrzuca, co mnie niepokoi, to trzeba będzie poprawić w maszynie. Wyrzuca mi tutaj ziemię na tym, ja to ugniatam. I tu jest coraz wyżej, jak się jedzie. Pasowałoby tutaj wiem, że w tych nowszych blacha jest, żeby nie wyrzucać tej ziemi. Także ja tutaj przemyślę, bo to chyba to jest bardziej odpowiedzialne na wyrzucanie tej ziemi. Także tutaj jest do zastanowienia, żeby to przedłużyć tutaj, prawda? I tu dać jakieś osłony z blachy. Co wy myślicie? Da się to zrobić? Może da. Dobra, także ja tu jadę dalej. No, już się chociaż powycierały talerze, no. Już nie trzeba ich... No nie, troszkę trzeba będzie ich poszurgać. Nikim to się wytrze, to już będzie po robocie. No, chociaż strób się sprawdza. Jeszcze ze 2 przyjazdy i się oczyści. Inwigilacja! Pełna inwigilacja! Nawet do dupy ci może zajrzeć! Ciekawe, czy on się uchroni przed to kopystko. Pan redaktor dzisiaj jest nerwowy, nie wiem czego. Straczkę dostałeś? No to nie trzeba byle co jeść. Dobra, wiesz co? No i śrub, a ja przygotuję wszystko. Patrz jak ładnie robię, zobacz jak to odpieram, no robotę.
Co to kurwa mi oblazło? Jakieś mrówki. Dobra, robota zrobiona. Także co, moi drodzy, tak przy sobocie, przy takiej robocie, ja jeszcze biorę się pewno za kosiarkę, będę tu kosił trawę. Trawa tak rośnie, jakby się wściekła. Miłej niedzieli życzę, smacznego obiadu i następnego.